Cześć. W tym filmie przedstawiam podstawowe informacje o partycjonowaniu danych w bazie MySQL 8.0. Temat jest bardzo obszerny, ale skupię się tylko na kilku prostych rzeczach, na które może natrafić DBA podczas swojej pracy. Łączę się teraz z serwerem Ubuntu 0.4, na którym mam zainstalowaną czystą instalację najnowszego MySQL 8.0. Partycjonowanie jest obecne w MySQL od wersji 5.1. Zanim zaczniemy działać na serwerze, może w kilku słowach opowiem, czym jest partycjonowanie w bazach danych. Partycjonowanie to mechanizm dzielenia tabeli w segmenty, nazywane partycjami. W MySQL partycje możemy utworzyć tylko w silnikach InnoDB i NDB. W przypadku InnoDB MySQL utworzy dla każdej partycji oddzielny plik IBD z danymi. Wszystkie segmenty tworzą w bazie jedną, spójną tabelę, ale możemy nimi zarządzać oddzielnie. Utworzymy sobie bazę danych o nazwie DBAPOW. W katalogu bazodanowym każda baza danych ma swój oddzielny katalog o takiej samej nazwie. Przygotuję środowisko pracy. Dzielę ekran na 4, abyśmy mogli obserwować zmiany na plikach. Pierwsze okno zostawiam na polecenie bazodanowe. W drugim ustawiam narzędzie Watch z parametrem "-d", żebyśmy mieli zaznaczone zmiany. Uruchamiam śledzenie katalogu DataDir. W tym przypadku domyślnie jest to var lib mysql. Trzecie okno wykorzystam później. Czwarte okno ustawię tak samo jak drugie, ale dla katalogu DBAPOW, w którym będą przechowywane pliki z danymi. Utworzę teraz prostą tabelę z partycjami o nazwie wydarzenia. W niej będą dwie kolumny, data oraz tekst. Rodzajów dzielenia tabeli na partycje jest kilka i można by o nich długo mówić, ale w tym konkretnym przypadku dzielimy tabelę w zależności od przydziałów dat w kolumnie data. Wszystkie wiersze z datami z roku 2000 lub wcześniejszego będą w partycji Y2000, z roku 2001 w Y2001, z 2002 w Y2002 i tak dalej. Ostatnia partycja Y2004 będzie przechowywać dane roku 2004 lub późniejszego. Gdy tylko utworzyliśmy tabelę, wszystkie partycje pojawiły się jako pliki o nazwie tabeli, litery P oraz nazwy partycji. Wszystkie te człony oddzielone są hashem. Plik IBD oznacza, że są to pliki z danymi silnika InnoDB, który jest ustawiony domyślnie. Teraz musimy wypełnić tabelę danymi. Nie bez powodu kolumna tekst ma dane typu long blob. Jako że chcemy zobaczyć zmiany wielkości plików, postanowiłem, że jeden wiersz będzie zajmował około 100 KB tekstu, co znacząco zwiększy nam fizyczne pliki tabeli. Wypełnianie tabeli niepotrzebnymi, przykładowymi danymi w MySQL jest dosyć kłopotliwe i zawsze trzeba kombinować. Będziemy ładować do kolumny tekst pliki tekstowe. Sprawdzamy sobie, z jakiego katalogu baza może importować pliki. To ograniczenie domyślnie jest włączone. Przechodzimy do tego katalogu.
Stworzenie stringa na 100 kilobajtów uzyskamy nie bezpośrednio w bazie, a w Linuxie. Użyjemy do tego tak zwanego wirtualnego generatora zer, czyli funkcji def0. Wygenerujemy milion zer, a następnie zmienimy je w locie na literę A. W sumie nasz string może być samymi zerami, ale przy okazji fajnie wiedzieć, jak w locie zmienić jeden znak na inny. Wynik zapiszemy w pliku text.txt. Sposób takiej generacji danych znalazłem w internecie i myślę, że jest najłatwiejszy do zrealizowania. Wklejamy jeden wiersz do tabeli wydarzenia z datą roku 2000. Widzimy, że partycja 2000 się powiększyła od razu. Przyrost wielkości pliku nie będzie dokładnie o wielkość danych i nie będziemy w tej chwili wnikać, jak silnik InnoDB przechowuje dane i jakimi mechanizmami powiększa te pliki. Ważne jest to, że przy 3 takich insertach do bazy wielkość pliku to około pół megabajta. Zróbmy to samo dla partycji roku 2001, 2002 i 2004. Wyświetlamy wszystkie wiersze, ale tylko dla kolumny data. Mamy w sumie 12 wierszy w tabelach, w 4 różnych partycjach. Wyobraźcie sobie, że tych wierszy mamy 12 milionów, a pliki nie zajmują pół megabajta, tylko powiedzmy 5 gigabajtów każdy. Nasza aplikacja, która zarządza danymi, zadecydowała, że usuniemy wszystkie wiersze starsze niż 2003 rok. Teoretycznie nasze dane zostały usunięte z pierwszych 3 partycji tabeli. Wielkość pliku się nie zmieniła, ponieważ silnik InnoDB nie przepisuje na nowo plików za każdym razem, kiedy usuniemy jakieś dane. Zwolnione miejsce wewnątrz pliku oczekuje na nowe dane. Kiedy mamy dane historyczne, tak jak tutaj, wątpliwe jest to, że kiedykolwiek w tych partycjach pojawią się nowe dane. Pół megabajta to niewiele, ale kiedy taki plik zajmuje 5 gigabajtów lub 50 gigabajtów, to warto pomyśleć o tym, co możemy z tym zrobić. Opcji jest kilka. Najprościej jest użyć komendy truncate i to jest ciekawe, bo truncate zazwyczaj jest używane dla całej tabeli. Ta komenda po prostu usuwa plik danych i tworzy nowy na podstawie słownika bazodanowego. Zaletą partycji jest to, że mamy wiele plików danych i możemy użyć truncate, nie usuwając wszystkich danych z tabeli wydarzenia. Używamy komendy w połączeniu z alter table i partition. Jak widać, plik został wyczyszczony do zera i zajmuje podstawowe około 100 kilobajtów. Jednym zapytaniem możemy wykonać truncate na kilku partycjach. Zróbmy to dla partycji Y2001 i 2002. Nazwy partycji oddzielamy przecinkiem.
Zróbmy inny przykład. Wklejamy 2 wiersze do pierwszej partycji. Plik ma znowu pół megabajta. Usuniemy tylko jeden z tych wierszy. Różnią one się datami. Kiedy nie możemy użyć truncate, inną opcją jest odbudowa partycji. Możemy użyć rebuild lub optimize. W chwili, kiedy nagrywam ten film, optimize nie działa na pojedynczej partycji. Zgłoszone są 2 bugi z tym związane. Jak widzicie, w zamian optimize wykonał się na wszystkich partycjach tabeli. Jest to uwzględnione w dokumentacji i zaznaczone jako nieprawidłowe działanie. Optimize składa się z 2 operacji: rebuild i analyze. Workaround wskazany przez Oracle to uruchomienie ręczne rebuilda i analyze oddzielnie. W skrócie to właśnie rebuild przepisuje na nowo cały plik, kopiuje dane w tymczasowe miejsce, tworzy na nowo plik i wkleja dane z powrotem. Dzięki temu dane są zdefragmentowane i plik nie zawiera pustych bloków na dane. W ten sposób nie tracimy żadnych danych z danej partycji. Jak widzimy, wiersz z roku 2000 ciągle jest w tabeli. A co jeśli roztropny sysadmin albo DBA po prostu usunie taki plik IBD? Stwierdzi, że baza sobie z tym poradzi. Zobaczymy, co się stanie. W tym celu będę śledził zmiany w error logu. Skoro to robię, to już możecie się domyślić, że skończy się to nie za dobrze. Usuwam plik partycji Y2001. Wygląda wszystko w porządku. Nie ma błędów, zatem wrzucam dane z datą na 2001 rok. Pytanie, czy baza sobie utworzy sama taki plik partycji? Uruchamiam insert kilka razy. Plik się nie pojawia. Zmienia się nam tylko log binarny i plik undo oraz ibelog file. Dane są w bazie, ale gdzie są przechowywane? Poza filmem sprawdziłem jeszcze katalogi tymczasowe, ogólny MySQL oraz InnoDB-temp. Nic tam się nie przechowuje. Przychodzi czas restartu bazy danych i być może robi to już ktoś inny i nagle ma problem. Baza przy zatrzymaniu zgłasza brak pliku, ale jeszcze nie wiemy, o co chodzi.
Dopiero przy uruchomieniu mamy konkretną ścieżkę i nazwę pliku. Z niej wiemy, że chodzi o bazę danych DBAPOW, tabelę wydarzenia i partycję o nazwie Y2001. No dobra, ale może są wszystkie dane, jak sprawdziliśmy przed wyłączeniem bazy? Do tabeli się nie dostaniemy. Brakuje plików. To może repair? Nie zadziała. Optimize, czyli przypisanie na nowo plików? Nie zadziała. Niestety w tym przypadku dane i plik są utracone. Poprzednie dane były trzymane tylko w pamięci MySQL. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest usunięcie z definicji tabeli partycji. W ten sposób możemy odzyskać dostęp do tabeli. Jest to też jeden ze sposobów na zmniejszanie wielkości tabeli, o ile wiemy, że dane już tam nie będą dodawane. Dodam tylko, że kopiowanie partycji z innych tabel, czy nawet z tej samej, nie zadziała. Baza w takim przypadku zwróci nam error, że tabela jest uszkodzona. Sprawdzamy dane. Są Optimize, działa Repair, zwraca status OK. A co jeśli nasza tabela z partycjami ma 100 GB i chcielibyśmy ją szybko sklonować do innej tabeli? Normalnie robimy to przez insert łączony z selectem, ale kopiowanie danych trwałoby godziny. Jest szybsza metoda i dotyczy nie tylko partycji. Tworzymy tabelę wydarzenia 2 jak wydarzenia. Usuwamy wszystkie pliki z danymi przy pomocy Discard Table Space. Następnie robimy kopię partycji, zmieniając nazwę zgodnie z szablonem, który narzuca MySQL. Potrzebujemy wszystkie partycje, no chyba że usuniemy je z definicji tabeli. Następnie importujemy tablespace. No tak, uprawnienia. Widzimy po prawej stronie, że pliki są utworzone jako root i MySQL nie ma do nich uprawnień.
Szybka poprawka i zadziałało. Z małymi warningami, ale dane są skopiowane. Ten film to tylko bardzo mały fragment wiedzy na temat partycji w bazie MySQL. Pod żadnym pozorem nie usuwajcie ręcznie plików partycji. Może to tylko przysporzyć kłopotów. Trzymajcie się. Cześć.